Dzień dobry, nazywam się Aleksander Charecki i cały czas nagrywamy audycje na temat zdrowia. Jestem założycielem Akademii Medycyny Regeneracyjnej i zdradzаю tajemnicy uzdrowienia dla wszystkich tych, kto nie ma pieniędzy, kto nie może przyjechać na uzdrowienie do Rosji, do Свободиц w Polsce na terapię. Także możecie sami, jest filmy, jest książki, sami możecie uzdrawiаться tymi poradami, które ja wam daję za darmo. Dzisiaj porozmawiamy na temat nowotworów. Jakie zasady jest dla tych, kto ma проблему z nowotworami i już dostał chemioterapię. Dzisiaj ніхто wiele nie rozumie, jak tylko dostaje chemioterapię, to od razu myśleć, co on zrobił dobrze czy źle. I jak on już dostał, to wiele ludzi його намовляють на то, щоб перестав то робити, і що він зробив зле, і не ведає, що робить далі. До дня dzisiejszego я liczył, że chemioterapia bardzo szkodliwa. Ale z czasem moje zdanie, мои wiedzy troszeczkę zmieniające. I powiem wam tak, że obserwował niektórych ludzi po chemioterapii i możliwe w ten czas, kiedy ludzie dostawali chemioterapię, może być, że był to ich jedyny i ratunek. Problem tylko polega na tym, że po chemioterapii mało ludzi żyje długo. Ale niektórzy wyżywają i żyją długo i szczęśliwie. Давайте pomyślimy, czym jest chemioterapia. Jej rodzaju bardzo dużo. Ale jej łączyć jedno, że to jest środki faktycznie mocno trujące organizm. Nie tylko, które trują nowotwór. Trują cały organizm, a nowotwór tak samo. Ja mam na myśli wieloletnie praktyki, kiedy jeszcze nie mieli ludzie chemioterapii. Wiele ludzi uzdrawiались różnymi środkami trującymi. To jest muchomory, to jest mnóstwo środków chemicznych i naturalnych, które mogą działać trująco, jako na organizm, jako w minimalnych dawkach i tak samo na te same nowotwory albo inne problemy ze zdrowiem. Nie tylko z nowotworami. Tylko większość używania tych środków jest szkodliwymi nie w sensie tego, że jest to środek trujący, a w tym sensie, że po używaniu tych środków organizm bardzo mocno otruty i wiele komórek trzeba wydalić, które byli zasłabione i one umierają. I jak to wydalić? Do dnia dzisiejszego medycyna nie zna żadnych metod wydalenia tej masy ogromnej ilości
комórок, которые были забиты с поводу химиотерапии. И человек отрывается не только сродком хімічним, который достал, але той ілостю комурок, которые застались в организме, и таки множество цементажей в организме, которые, можно powiedzieć, не выдаляется, а целый час магазинуется. Есть такое понятие, як мертва вода, жива вода. Що цікаво, я вам dzisiaj powiem bardzo poważny temat o tym, że jeżeli człowieka uzdrowić z ciężkiej choroby, to faktycznie wcześniej było takie opowiadanie od tysięcy lat, to przekazywali ludziom, że trzeba wypić na przykład martwą wodę, a później żywą wodę. Ja wam daję takie przykłady, żeby wy zrozumieli, że sama chemioterapia możliwa, jest potrzebna może być. Ale dlaczego po używaniu, można powiedzieć, chemioterapii martwej, można powiedzieć, tej wody, nie podaje żywa woda? Jeżeli wy sprawdzicie, nie wiem na jakiej mowie, gdzie jest w internecie, ja rozmawiał ze sztucznej inteligencji, dał jej pytanie przed audycją. Dlaczego podaje martwa woda przed żywą wodą? I tam ona mnie odpowiedziała, że jest potrzebne używanie martwej wody, bo uzdrowić człowieka niemożliwe od ciężkich chorób przed podawaniem żywej wody. Jeżeli podać tylko żywą wodę, człowiek umrze. Na tyle wszystko jakby znane przez miliony, można powiedzieć, lat. I tak samo na tyle nieznana medycyna i naturalna, i dzisiejsza, żeby stwierdzić, co trzeba zrobić w różnych sytuacjach. My chcieliby uzdrawiаться sami po sobie. My chcieliby uzdrawiаться z pomocą czegoś i kogoś, a na samej sprawie nie istnieje przepisów dokładnych, jak to zrobić. Ale jest jakby norma, jest porządek w tym, kiedy historia i praktyka mówią o tym, że trzeba podać coś pod nazwą martwej wody, a później żywą wodę użyć. Wy możecie zrozumieć, o co chodzi, czy nie? Sama chemioterapia, jak już wam podali, faktycznie wszystkim podają to na siłę, to był taki psychiczny przymus. Człowieku podali, nieświadomie, nie wie o co chodzi, jego zastraszyli, podali chemioterapię. Bo normalny człowiek, kiedy zrozumieje, że jest wiele innych wariantów, i on nie zgodził się na to. Ale człowieka zastraszyli i już jest, jak jest. I teraz dawajcie myśleć, co zrobić dalej. Wspólnie. Ja liczę, że trzeba wydalić te wszystkie komórki, które byli zniszczone, jako w nowotworze, tak i w całym organizmie. To główna zasada, główna rzecz, o której my teraz powinny rozmawiać. A później trzeba podać już jeszcze żywą wodę. Woda
martwa i woda żywa, to nie oznacza, że to jest dokładnie woda. W internecie i w ogóle naukowo teraz opisane wody to jest pod prądem робиться na przykład żywa martwa woda z pomocą elektroliza i to liczyć, że to jest żywa i martwa woda. Nie. To jest substancja, to jest środki, które jest bardzo różne i na przykład to mogą być nalewki, mogą być to отвар, to może być herbatki zielowe. W każdej postaci woda jest tylko z jednym ze składników tych żywych i martwych wod, o których my mówimy. A my powinni zrozumieć, co użyć. Ja liczę, że trzeba w pierwszej kolejności użyć oczyszczania wątroby, oczyszczania nerek, żeby te organy byli czyste i żeby oni umożliwiali wydalenie tego, co u nas jest przy nowatorach, bez nowatorów, po chemioterapii, bez chemioterapii. My powinni oczyścić organizm. Методов очищения вантробы wiele. Jedna z tych metod, które ja rozpracowałem, opisano w moich książkach, można użyć i to. Jest łagodne oczyszczanie, jest mocne oczyszczanie. W pierwszej kolejności ja liczę, że trzeba używać jakiekolwiek rodzaje olejów więcej, jak zwykle. Olej z astropestu, słonecznikowy olej, no wiele różnych olejów. To umożliwia lepszą pracę, daje możliwość wątrobie pracować troszeczkę lepiej. Tak samo wody mineralne. Trzeba pamiętać o tym, że jest wody mineralne, które umożliwiają tak samo polepszyć pracę naszych organów i narządów. Ja liczę, że wody mineralne i jest tymi wodami, o których mówią i martwe, i żywe. Jest wiele różnych rodzajów wody mineralnej, które można liczyć jako żywa woda. Co trzeba użyć i jeszcze w czym jest pomyłka, żeby wydalić coś z organizmu, trzeba, żeby organizm miał możliwość, by miał energię. W pierwszej kolejności człowieka zastraszają, żeby on nie używał cukier, соль. I w tym jest główny problem. Kiedy człowiek nie używa na przykład соль, to nasz elektrolit, to nasz składnik krwi, który daje możliwość pracować naszemu organizmu. Bez soli nie ma szans. Także tego trzeba użyć w normalnej ilości. I nie patrzeć na to, że mówi, że my dużo używamy. Akurat przed audycją ja тут podsłuchiwał niektóre nasze szkoleńcy, które uczestniczą teraz na Zoomie razem ze mną, mówili o tym, że teraz jest już
Даже u lekarzy przepisy na to, żeby używali więcej soli. Cud, ale ja o tym mówię cały czas. A teraz cukier. Jeżeli nie używać cukier, tak jak radzą przy nowotworach, że nowotwór żyje cukrem, nie, nowotwór nie żyje cukrem. Cały organizm potrzebuje energii. I jeżeli nie używać cukier, to te zabite komórki i zdrowe komórki będą razem umierali. Brak energii dla funkcjonowania organizmu, dla funkcjonowania organów, to jest śmierć dla człowieka. To zasady. Dlaczego ja dzisiaj mówię o tym? Bo wiele ludzi zwracались do mnie. Ja wcześniej w ogóle nie przyjmował po chemioterapii. Bo to bardzo ciężki temat. I ciężki temat даже nie w tym, że nie można człowieka uzdrowić. I on zastraszony. Ему забили душу. Ciężko człowieka wyciągnąć nie z powodu choroby, a ciężko człowieka wyciągnąć z powodu tego, że on wprawie nie rozumie, o co chodzi. Członki rodziny, lekarze, każdy jest profesorem i radzić wszystko odwrotnie od tego, co realnie trzeba użyć człowieku. Bo każdy przeczytał, każdy był obecny przy jakichkolwiek problemach w rodzinie albo znajomych z nowotworami i dają takie porady, że człowiek nie wie, co robić, a jeżeli robi, to źle, nie na korzyść swojego organizmu. Pierwsze, co trzeba zrobić. Przed używaniem wszystkich środków сесть на крzesełko, положиться в łóżko, rozluźniться и запомнять о той проблеме, которую вам намовили. Запомнять о новотворze. Życie nie skończone tym diagnozem. Ja wiele ludzi wyciągnął z tych problemów. I mało tego, dużo ludzi, których ja nie znam, którzy nie byli u mnie w ośrodku, którzy używali moje porady, żyją długo i szczęśliwie. Trzeba przekonać swój strach. I powiem wam, że wiele ludzi, którzy mieli takie nowotwory, o którym nie można даже mówić, że to jest nowotwór. To bzdura. I ludzie umierali. Dlaczego? Bo oni wzięli w głowę ten problem i nie dali rady z tym psychicznie. Kiedy człowiek bierze w głowę i mocno jest zastraszony, to główny problem jego życia. Давайте przy wszystkich problemach dadzim rady i dadzim spokój. Z tego trzeba rozpocząć. A dalej spokojnie używać to, co jest u nas pod rękami. Давайте porozmawiamy o wyżywieniu. Ja cały czas radzę wszystkim, żeby używali wyżywienia to, które człowiek żył, używał cały czas.
przy nowotworach, przy innych problemach, chemioterapiach lekarze, sąsiedzi, znajomi radять cały czas różne diety. Cały czas coś trzeba zmienić. Nie można jeść tłuszcz, nie można jeść sól, cukier, nie można jeść tam, no, wszystko nie można. A na samej sprawie trzeba patrzeć na swoje potrzeby organizmu. Organizm sam będzie wam mówił, co він potrzebuje. Tak jak kobieta w ciąży potrzebuje dużo na przykład ogórków, kapusty albo czegoś innego. Tak samo organizm cały czas wam daje wskazówki, co він chce. I tym, co potrzebuje organizm, nie ma w przepisach, o których wam namawiają lekarz, sąsiad, znajomy. Tylko wy sami powinni zrozumieć, co wam trzeba jeść. Плюс есть люди, которые уживают, например, целый час мяса, а некоторые не уживают мясо. Их травление, их желудок, еліта, чустка, вантроба продукують wszystko to, co trzeba dla trawienia tego wyżywienia, któremu człowiek przyzwyczaił się. Jeżeli on rozpoczyna jeść coś innego od tego, co on żył przez całe życie, organizm nie zna, jak to przytrawić. Zrozumiejcie to. Jeżeli człowiek dostał chemioterapię i on rozpoczyna jeść nieznane rzeczy, to nie tylko on nie wydali to, co u jego jest, to odwrotnie jego wyżywienie zahamuje. Ja na przykład, jak jeду w czasy do Turcji, do Egiptu, do Indii, przychodzisz w 5-gwiazdkowy hotel, w restaurację i tam wszystko jest. Ale to wszystko nie to, co my używali wcześniej. Na smak, na tyle tam wszystko przyjemne. Rewelacja, tam no super. Dzień podoba, 2 podoba, 3 podoba. A później jakby ono dochodzi do gardła i więcej nie trawiится. Wy nie możecie zrozumieć, o co chodzi. Bo to, co my używali, i ono było z innych produktów wyżywienia, których organizm nie wie, co z tym robić. Także ja wam daję porady, żeby wy słuchali samego siebie, a nie innych. I zapomnieli o różnych strasznych rzeczach, na które was cały czas straszyć. Ze wszystkiego można spokojnie wyjść. I z nowotwora, i z chemioterapii. Давайте порозмовляємо з тими, хто у мене тут є. Може, вони щось порадять. Я myślę, że każdy spotkał się w swoim życiu z osobami w rodzinie, w znajomych, kto miał nowotwory, bo każdy
można powiedzieć, trzeci umiera na dzisiaj od nowotwora. Moja siostra to kilka lat temu, bardzo mi bliska, jak zachorowała na raka piersi, ona tak uwierzyła w chemię. Ja jej tłumaczyłam, próbowałam jeszcze, ja na grupie tutaj nie byłam, nie miałam takich wiadomości, no słyszałam tylko o oczyszczaniu wątroby. Ona mówi, nie, nie będę. Mówi, słuchaj, jak ja, mówi, tak ona mówi, jak ja nie wezmę chemii, to ja umrę. Ona tak wierzyła w tą chemię. A powiem jeszcze, że przy pierwszej chemii, jakąś silną chemię dostała, że w ciągu, ja nie wiem, czy 30 sekund, jak tylko zaczęła chemia iść, to reanimowali ją. To co tam mogło być w tej chemii, jak ona od razu tak zaszkodziła jej ta chemia. No i tak ciągnęła potem naświetlania no i zmarła dziewczyna, a wierzyła bardzo, bardzo wierzyła. Ona nie przyjmowała w ogóle do wiadomości, że może być jakaś inna metoda. Cały czas wierzyła, że wyjdzie z tego, ale no niestety, niestety. Może jakbym posiadała wcześniej takie informacje, to bym wiedziała, gdzie ją skierować, pokierować. Chociaż jej mówiłam o oczyszczaniu wątroby, ale ona nie chciała w ogóle słuchać. Także uważam, że no są ludzie, którzy bardzo wierzą w to, co lekarze mówią i nie przyjmują do wiadomości, że mogą być jakieś inne metody, że pomoc też inna jest. Wierzą bardzo lekarzom no ona tak w jej przypadku, no tak 3 lata chyba ciągnęła i dziewczyna młoda. Wiara w chemioterapię może być też i dobra w życiu, ale znowu ja chciałbym powtórzyć, że po chemioterapii trzeba koniecznie robić oczyszczanie organizmu, żeby pozbawić organizm od tych komórek, które organizm dostał martwy po tej chemioterapii. Niestety o tym ніхто не mówić, a to powinny o tym mówić. Trzeba oczyścić organizm i to, o czym ja mówił jeszcze, podać wszystkie elementy, które trzeba do odbudowy organizmu. Co trzeba podać? W pierwszej kolejności to, co ja wam przypomniał, najważniejszym elementem jest nasze wyżywienie. I zepsuć sobie organizm poradami, które ktoś tam radzi, to faktycznie jeden, kto będzie słuchał tych, to on będzie miał pierwszy krok do cmentarza. Nie słuchajcie nikogo, słuchajcie samych siebie. Dobry wieczór, panie Aleksandrze. Wie pan co, no ja nie za bardzo zrozumiałam, co pan ma na myśli, jako wodę martwą trzeba najpierw podawać, zanim się poda wodę żywą. I w jakim celu? I jaką wodę pan ma na myśli, mówiąc o wodzie martwej? I co ta woda by miała robić? Nie wiem, co pan zalicza do wody. Przykład bardzo ciekawy. Był u mnie to już może 15 lat jeden z pierwszych pacjentów, który miał problem bardzo duży. Zostawało się mu żyć bardzo mało. To był toczeń. Taka choroba nieuleczalna. I my rozpoczęli його uzdrawiać. I faktycznie on był opuchnięty na tyle, że jak my stali його очищać, wątrobu, to biegunka trwała może z 2 tygodnie. Przez biegunku wydalялись bardzo dużo elementów, które byli jego otruty tymi lekami, które on używał. To było tak samo, jest chemioterapia, ale leki też jest chemioterapia, można powiedzieć. Chociaż to nie było chemioterapii, a było dużo leków. I u niego było bardzo dużo takich
ран на тілі, може, ну, з 20 таких дужих, по 2 сантиметри десь такі. І з тих фактично він розкладався, його тіло розкладалось і не було жодного можливості оздоровитися. Я зробив мазь, щоб ті части тіла посмарувати, где были отварты раны, присутствуя целый час и шла ропа и крев. І фактично в цьому тижня то wszystko загоїлось. Появилась скура, місні, як цуд. Зробив такий сродок спеціально для нього. Але на ноги було дуже проблем. Фактично не було єдної ж кості. Наземнично вистає кость на ноги, вище стопи там, ну, не було її ж кості фактично. Згнила. І я давав той самий сродок, і фактично на тим місці не було жодних змін. Може, przez cały miesiąc. Jeżeli wszystkie problemy, które były na skórze, one zlikwidowались, a na tym miejscu nic. Co ja wymyślił? Nie wiem, skąd to mnie trafiło na głowę. Ja dał maść, zrobił specjalnie. Tam nie było środków, ну, як powiedzieć, trujących. Я дал масть, которая была в целью зликвидовать wszystkie старые комórки, мертвые комórки. Bo tam, gdzie była kość, tam już nie było systemu immunologicznego, кровеносного. Там были только мертвые комórки обок. И их было, ну, дуже варство з 5 мм. І я подав ten сродок і powiedział, накласти тот сродок dużym warstwом і не отвирать ту ногу, tę рану przez cały tydzień. Tylko nałożyć dużym warstwą i trzymać. Przez tydzień on przyjechał, my otwieramy tę ranę. Ona była czyściutka jak zegarek. Nie było nic, ni jednej martwej komórki, których było do 5 mm. To było troszeczkę cud. Później ja zrobił inne maści, które my nakładali. I ciężko wam będzie uwierzyć, ale kości, której nie było w całości, w ciągu gdzieś około 6 miesięcy zregenerowała i pojawiła się ta kość, której nie było. Dlaczego ja daję ten przykład? Bo ja nie dałby rady, można powiedzieć, w postaci tego pojęcia, jeżeli cały czas nakładać środek, który odżywia. Mnie trzeba było podać środek nie trujący. Nie było żadnego środka tam trującego, ale środek, który by zlikwidował stare, martwe komórki.
Можете вyobrazić, że w ciągu pół roku my zagenerowali kość. A jeżeli nie użyli tego środka, wszystko zostało tak, jak jest. W organizmie człowieka, kiedy jest nowotwór, to nie nowotwór jako nowotwór, coś nie wiadomo czego. To jest komórki. Faktycznie ciężko zniszczalne żadnymi środkami w pierwszej kolejności można zabić człowieka, ale nie nowotwór. Jeżeli używać coś nie dla tego, żeby zabić nowotwór razem z człowiekiem, to trzeba działać bezpośrednio na to miejsce, gdzie jest ten problem. Jest dużo różnych nalewek, znowu nie trujących. Jest dużo różnych maści, które można zrobić, znowu nie trujących. Jak wy będziecie kiedy wy zrozumiecie, co trzeba zrobić, ja niewiele chciałby zdradzać tajemnicy tego, co ja robił w tych sytuacjach, bo jest kilka takich zasad. Kiedy człowiek przyjeżdża do mnie, ja widzę na to, co u niego jest, i dla was to będzie ciężkie dla zrozumienia. Ja faktycznie nie podawał ni jednego razu dokładnie tego samego przepisu. Chociaż można powiedzieć, nowotwory byli даже podobne. Trzeba zrozumieć, co jest w każdej sytuacji, i trzeba zrozumieć, co można podać dokładnie w tej sytuacji, kiedy człowiek jest. Jest nowotwór podobny, ale jego stopień, jego przyczyny u każdego człowieka różne. Nie ma ani jednej sytuacji w życiu podobnej. I trzeba wszystko walczyć i z przyczynami, i tak samo z tym, co już jest. Czyli, tak jakbym to dobrze zrozumiała, czyli ma pan na myśli żywa woda, martwa woda, że na różnych ludzi różne substancje działają. Tak. Że trzeba... My mówimy woda. Woda. Jest duży blend w tym, co mówić w tych nazwach. Żywa martwa woda. To substancja. Woda to jeden tylko ze składników. Wszędzie czym to jest. Na przykład spirytus. No tak, jest spirytus, ale tam jest też woda. Wy rozumiecie, nie? To nazwa substancji. A jaka to ta żywa woda, jaka to martwa woda? To trzeba zrozumieć dla każdego człowieka, co jemu można podać. Tak samo warunki. Jak ja był na przykład w Polsce, ja używał jedne środki. Ja był na Dominikanie. Ja używał inne środki, te, które byli tam. Ja teraz w Rosji. Я уживаю те сродки, которые у меня есть тут под рынкой. Вы можете прийти до меня в каждой хвиле, например. Я отвожу свой магазин за своими, наприклад, зьолами, а так само могу отложити ледовку. І з того, що є в тій ледовці, своє виживання, яке я вживаю,
Я можу зробити масті, зробити то, що чоловіка уратує життя. Ви розумієте, ні? І в кожній ситуації з того, що є під ринкою, з того, що є доступно, можна зробити то, що потрібно для організму чоловіка. Але треба на першій kolejności zobaczyć його. Можна zobaczyć чоловіку в очі і już widzisz, czy można pomóc, czy nie. I ludzie myśleli, że to gdzieś tam napisano w tych oczach. Nie, to troszeczkę błędnie zrozumieli, o co chodzi. Kiedy do mnie przychodzą ludzie obecnie, kiedy rozmawiasz z nimi, to ty nie widzisz, jest tam problem czy nie fizyczny. Ty widzisz problem duchowy. Ty patrzysz jemu w oczy, a on patrzy na mnie. Ja z nim rozmawiam, a jego nie ma. I on nie słyszy, nie widzi, nie rozumie. Oto problem. Jego dusza już wyszła z tego ciała. Wy nie wiecie, co to jest, kiedy człowieku zabili duszę i walczyć z nowotworem, z człowiekiem, który rozmawiasz, a on nie rozumie w ogóle nic, co jemu mówisz, no to jest problem. Nie w oczach problem. Jak mówią niektóre przez oczy pokazujется jakby dusza człowieka, to nie w oczach problem, a w jego duszy. Wiele ludzi mają ciało, даже без nowotworu. Jest takie pojęcie jak po rosyjsku człowiek bezduszny. Nie tylko nowotwory spowodowali taki problem, ale jest sytuacje życiowe, kiedy człowiek jest taki pusty. I walczyć czy z nowotworem, czy z innymi problemami, z ciałem fizycznym, bez jego umysłu, bez duszy. Ciężki temat. Wszystko można wyleczyć, powrócić to duszę, wszystko można, ale to wyższa matematyka, można powiedzieć, długi czas. Ja wam powiem tak, na przykładzie wy już oglądali 100% tych, kto tu jest, oglądali i wielokrotnie patrzyli na Antoni Kwietnia, który przyjechał na ostatnim ratunku z rakiem szóstki na czwarty stopień, tam 100% był i my dali radę, ale bez chemioterapii walczyli 3 lata. Powiem wam, minęło już ile, może z 12 lat, ale może даже i więcej. Він żyje jak normalny człowiek. Wiele ludzi po nowotworach całe życie jeszcze walczyć z tym nowotworem, który tam on jest, czy jego nie ma. Antoni żyje normalnym życiem. Takich wyników bardzo mało. Ale on używał mojej porady. Na początku z przerwami. Spróbował coś innego i znowu wrócił i w końcu my dali radę. Ale znowu on przyjeżdżał i on chciał żyć i jego dusza była przy jego ciele. I on chciał żyć. A jest wiele ludzi, którym to obojętne. I tego już nie wyleczysz. Ja zajmuję się
odmładzaniem, przedłużeniem życia, regeneracją organizmu. I powiem tak, głównej zasadą przedłużenia życia to chęć do życia. To sprawy, które człowiek chce coś jeszcze robić w swoim życiu, a nie tak, żeby ktoś tam przyszedł, a ty uzdrownie, ja znowu będę leżał zdrowy na łóżku. Trzeba czymś zajmować, mieć cel w życiu, iść w tym kierunku, który zaplanował człowiek. Jak jego w planach nic nie ma, to wtedy siły wyższe kierują nas na cmentarz. Kiedy człowiek ma jeszcze jakiekolwiek cele i plany, no z tym człowiekiem można pracować. Proszę, kto tam chce jeszcze coś powiedzieć? Panie Aleksandrze, bo tutaj mówimy właśnie o tym usuwaniu tych martwych komórek. Oczyszczanie wątroby, oczyszczanie nerek. Wiadomo, że oczyszczanie wątroby tą metodą olejową no jest wysiłkowe. Jeżeli ten człowiek jest po chemii, to on jest zazwyczaj słaby. Czy jest jakaś inna droga, żeby sukcesywnie, pomalutku, nie tak inwazyjnie po prostu mu zastosować oczyszczanie wątroby, żeby ta wątroba jednak się oczyszczała? Oczywiście oprócz picia ostropestu, no i picia zioła palpala. Tylko czy można jakąś inną metodą, nie wiem, jakieś po prostu kąpiele, nagrzewanie tej wątroby, żeby tam wnikały zioła, żeby to się po prostu pobudzało i wydalało mniej inwazyjnie? No, jest jeszcze metody, które bardzo potrzebne i można użyć. Można zastąpić, a można dodatkowo w oczyszczaniu organizmu. Jest etapy. Ja wszystkich тут nie mówię. Ja myślę, że kto będzie robił oczyszczanie wątroby, to wie o tym, że jest jeszcze lewatywy. I na przykład uruchomić oczyszczanie organizmu. Niektóre używają na przykład lewatywu na początku z sodą, to faktycznie dzień albo dwa biegunka u nich i dzięki Bogu, że to jest i to trzeba даже nic nie zatrzymywać. My powinny wydalić z organizmu różnymi środkami, różnymi metodami. Także oczyszczanie organizmu nie jest tylko oczyszczanie wątroby jako wątroby. Ale całego organizmu. I przez skórę, i sauna też może być, prawda? No, sauna też umożliwia. Sauna, zobaczcie, co to jest sauna. Sauna daje energię. To jedna rzecz. Druga rzecz. Sauna wydaляє toksyny przez skórę. Dokładnie. No, dlaczego to nie użyć? Po saunie hartowanie zimnej wody. To stymuluje organizm dla tego, żeby prawie żywe komórki jeszcze, które żyją, ale nie to żywe, nie to martwe. Jak człowiek jest nie to żyje, nie to martwy, tak samo komórki, z których my składaемся. No to trzeba pohartować i one tak już rozpoczynają żyć. No. To stymulować trzeba organizm. Ja даю przykłady. Wy powinni zrozumieć, trzeba przeczytać całą książkę, i nie jedną, którą ja pisał, i zrozumieć, o co chodzi z organizmem, dlaczego jego trzeba mocno i wielokrotnie na niego działać, kompleksowo, rozumiecie, nie? Tak, A nie rozumiem. tylko tam łykać tę chemię, albo jakiekolwiek środki, znowu tabletki, albo pigułki, tam coś chemiczne. Trzeba użyć wiele środków Wiele metod. jednocześnie. Mhm. I jeszcze chciałam zapytać, Panie Aleksandrze, bo to, co Pan mówi, że dusza ucieka od tych ludzi,
bo wiadomo, robi Pan z nimi rozmowę, orientuje się Pan, ma Pan wiedzę i intuicja wskazuje Panu, co użyć, żeby temu człowiekowi pomóc. To też jest jakiś rodzaj takiego połączenia z boską energią, że Pan to wyczuwa. Ale teraz, jeżeli taki człowiek, rzeczywiście ta dusza z tego człowieka odeszła, to czy my w sposób, nie wiem, rozmowy, próbowanie mu pomóc, jesteśmy w stanie tą duszę z powrotem przyciągnąć? Ta dusza jakoś się komunikuje dalej z tym ciałem i widzi szansę na powrót? Na Dominikanie była sytuacja, kiedy u jednej kobiety bez przyczyny, można powiedzieć, odeszła dusza. I wszyscy byli obecni przy tym i byli bardzo zaskoczeni. To było widocznie, człowiek stracił pamięć i tam była jej córka i pytała, co będziemy robili i co to jest. No ja jej potłumaczył, że to faktycznie gdzieś dusza wyszła i teraz człowiek jakby jest, ale tak ciekawa Sama obudowa. sytuacja. I jest u mnie jeden przepis, który jest u was, u wszystkich, dla powrotu duszy. Ja tylko mówię, że to wyższa matematyka, ale to jest przepis u was, u każdego. To sugestie. Nie można tego zrobić jakby na siłę, ale my dali tej kobiecie autosugestię i powiedzieli, że ty powinna czytać to. I ona gdzieś даже 2/3 tej autosugestii przeczytała i dusza powróciła. To był dla wszystkich szok. To widoczny, na żywo można powiedzieć. Rozumiecie, nie? Rozumiem. I niektórym tym, kto z nowotworami i z innymi problemami mówi, że jest autosugestia, вони przeczytają i w tej autosugestii nie podobається tam jedno zdanie, tam drugie zdanie, o nie, ja tego robić nie będę. To nie sam człowiek przeciwится temu, to jest siły, które przeciwятся, żeby człowiek uzdrowił się. Także trzeba z takimi osobami rozmawiać, trzeba wyjaśniać, co nie podoba w tej autosugestii, co można wymienić, co można wykreślić, co można dodać. Autosugestia, którą ja proponuję, to jakby uniwersalna. Najlepsze działanie w oryginale, jakie ono jest. Ale to nie oznacza, że człowiek, jeżeli nie przyjmuje niektóre zdania z powodu swojej religii albo jakich innych rzeczy, to nie trzeba odrzucać całą autosugestię. Trzeba odrzucić to, co jemu nie podoba. Ja liczę, że bez autosugestii w ogóle nie ma szансów na uzdrowienie z wielu chorób. 50% metody to jest autosugestia. 50% mojej metody to jest autosugestia. Autosugestia to praca z duszą samого człowieka, nie ja pracuję, wy pracujecie między sobą или ktoś tam. A druga 50% to praca z ciałem fizycznym. To już działanie, oczyszczanie, podawanie czegoś. A to, co wy myślicie, że to ja mogę tam zrozumieć, czy jest dusza, czy nie? Nie. Wy tak samo widzicie każdego człowieka. Wy tak samo z nim rozmawiacie. I kiedy człowiek realnie jest pusty, wy to odczuwacie. Nie tylko ja. Wy to czujecie też, każdy z was. To nie żadna moja zdolność.
Wtedy się czuje, że nawet nie ma sensu nic tej osobie doradzać, bo ona i tak wszystko zaneguje, prawda? I jest... Kiedy człowiek wszystko wszystko nie przyjmuje, nie chce, to człowiek pusty człowiek od środka, rozumiecie, nie? Mhm, tak. To tylko w kościołach, w religiach mówi, że dusza odchodzi od człowieka po śmierci tam przez kilka dni. Czy godzin, czy minut. W różnych religiach po-różnemu. Na samej sprawie dusza człowieka odchodzi od ciała, kiedy ciało faktycznie bez Żyje. potrzeby, kiedy nie zainteresowane żadnym życiem normalnym. Najwięcej dusza odchodzi od ciała, kiedy? Kiedy człowiek pije wódki, kiedy używa narkotyki. Tam u nich nie ma już duszy. Normalna dusza odchodzi od takich osób, które nie żyją normalnym życiem. I mnie trafiali takie osoby, kiedy bardzo ciężko było powrócić duszy, ale my też to robili. Autosugestia to klucz do waszej duszy, do duszy każdego faktycznie. To klucz. Można używać je w imieniu kogoś, ale sama siła, sama moc, kiedy człowiek używa sam. Panie Aleksandrze, no skoro, tak jak Pan powiedział na początku, problem jest, że są chore, zdegenerowane, zniekształcone komórki rakowe i jest problem zabić komórki chore i zdrowe, nie ma problemu chemią, ale jest problem z wydalaniem i na to medycyna nie wiem, czy nie ma, czy nie chce mieć, a wiadomo, że odbywa się to wszystko przez układ limfatyczny, bo to jest nasza kanalizacja. Czy mógłby Pan coś powiedzieć na temat, jak wzmocnić ten układ limfatyczny, żeby on dobrze pracował, żeby on sobie dawał radę właśnie z tymi chorymi, zdegenerowanymi komórkami, które trzeba wydalić, bo jest ich ogromna ilość. To jest część układu immunologicznego. Układ limfatyczny jest w układzie immunologicznym. I układ limfatyczny i immunologiczny to jest organy, które uczestniczą w likwidacji tych wszystkich komórek. Co to jest za organy? To jest śledziona, to jest wątroba, to jest faktycznie dla wydalenia części wszystkiego, to jest dla wydalenia płynu jest nerki. To nie ma takiego przepisu, żeby wszystko na raz zrobić oczyszczanie. Pierwsza książka, którą ja zrobił, to przykład, który ja wam podawał na temat osoby, której my zagenerowali kość. Ja wam powiem, że osoba robiła, ten człowiek robił oczyszczanie wątroby na początku, jelita, wątroby, jak było w książce, i zrobił oczyszczanie wszystkich organów narządów, to co jak opisano u mnie w książce, i stawy tam, i krew, i limfu, wszystko. Otwierajcie książkę i idziecie po kolei. No, mnie chodziło konkretnie po tej chemoterapii, jak już ci ludzie się poddadzą i zrobią, no to jak pomóc tej limfie, żeby ona, bo to ląduje wszystko w tej kanalizacji, w układzie limfatycznym, żeby ona po prostu, no,
żeby ją wspomóc z tym wydalaniem, bo ona nie nadąża z tym wydalaniem i ten organizm jest zatruwany i osłabiony. Znowu z wydalaniem. Z wydalaniem wszystkiego jest metody, które umożliwiają to szybko wydalić, ale czy zdążyć też organy, narządy wszystko przetworzyć to. Nie trzeba spieszyć całe życie do przodu. Wy chcieliby dzisiaj podać chemioterapię, a na jutro już wszystko wydalić. Nie trzeba. Nie trzeba даже marzyć o tym. Jest oszusty, które działają w takim rodzaju. Dzisiaj chemioterapia w jednym gabinecie, a w następnym gabinecie już zarabiają pieniądze na oczyszczanie organizmu od chemioterapii. Chemioterapia działa natychmiast. Jak użyli, to nie można jej wydalić już tak mocno i szybko. Nie może organizm w ciągu jednego dnia wydalić miliardy tych komórek, które człowiek ma, które będą umierali od chemioterapii. Trzeba wszystko działać powoli. Dobrze, dziękuję Was wszystkich dzisiaj za rozmowę. Myślę, że temat poruszony bardzo ciekawy, potrzebny i jeszcze raz chciałbym powiedzieć. Ja wiele osobom uratował życie przed pandemią. I ludziom, które mówią, nie zastraszajcie się, nie przyjmujcie. Tak samo z chemioterapią, tak samo z nowotworami. Was będą straszyć, a wy to nie przyjmujcie. Wszystko to bzdury, te nowotwory. Wasz organizm to odbudował, kiedy wy nie rozumieli, o co chodzi. Ale wasz umysł może skierować organizm na to, żeby zlikwidować to. Jeżeli wy tego zechcecie. Jeżeli wy zastraszycie, to strach spowoduje to, czego wy boicie. Dziękuję, do widzenia, wszystkiego najlepszego. Do następnego spotkania. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.